Witam kochani, dzisiaj będziemy robić krewetki. Moczyły się 10 minut z dodatkiem soku z cytryny. Ile dałeś? Tak łyżkę soku z cytryny. No łyżkę, dwie, ile tam. I tak moczyły się 10 minut. Teraz do nich dodamy imbir. O, taki kawałeczek imbiru. Dużo czosnku. Nie za drobno, nie można to robić na różne sposoby, bo można najpierw czosnek i imbir na patelni podsmażyć. Ale my mieszamy, robimy sobie w marynacie. Robimy wszystko na jeden ten. I troszkę dajemy sobie płatków ostrej papryki. Chyba wystarczy. Szkodzi, kochanie, będzie dobre. Tak, dajemy sobie, taki to jest sos ostrygowy. Wymieszam, też sobie troszkę damy. Przyprawimy sobie po prostu je. To jest taka potrawa, kochani, że jak nie zrobicie, to i tak będzie dobre. Co by się nie dało. Co kto lubi w zasadzie. Tak, no tak. Sos sojowy to musi być. No to jest podstawa. Tak, sos sojowy, bo nie dajemy soli, tylko dajemy sos sojowy właśnie. Wystarczy. Sezamowy olejek. Koniecznie. No tak z łyżeczkę, nie? Tak, tak. O, tyle gdzieś. I to by było wszystko jak na razie. No może trochę jeszcze oliwki dam. Dałam sezamowy, ale oliwki jeszcze troszkę dam. Może być, bo to będziemy podsmażać teraz. Teraz będziemy to marynować. Marynować. O, z 15-20 minut co najmniej zostawimy tak w tej marynacie. Ale można od razu, kochani, jeżeli komuś się śpieszy. Ale my to troszkę poczekamy. My poczekamy chwilę, bo akurat jeszcze nie jesteśmy tak bardzo głodni. Tak, no to za jakieś 15-20 minut. Niech sobie postoją, tak się zamarynują dobrze. Na wierzchu, nie trzeba do lodu. Tak. Zaczynamy smażenie. Daję odrobinę oliwki. Nie za dużo, bo daliśmy do krewetek. O, nie jest zimne, zobacz, jakby jest zimna. Od razu, momentalnie się nagrzewa. Wrzucę jedną krewetkę, sprawdzę. Tak, gorąca, wrzucamy to wszystko. Wszystko z tym sosem. I mieszamy. I chwilkę podsmażymy, poddusimy, tak żeby odparowały soczki. 5 minut. Pięknie wyglądają. Pomalutku zmieniają kolor. Przepięknie pachnie. Czosnek i imbir. Zapachy piękne. Nasze ulubione smaki. Nasze krewetki pięknie się podsmażają. Płyny prawie odparowały. Ale dodamy teraz paprykę. Ona też była mrożona, bo się prawie rozmroziła. I też potrzebuje chwilę. Tak, to też poddusimy chwilkę. I za chwilkę jeszcze dodamy. Pięknie się wszystko dusi. Dodamy teraz troszkę zielonej pietruszki. A taką garstkę. O, jak wielkie. I od razu dodam troszkę makaronu. Oj, tak go troszkę wrzucę. Ile mi to? Nie za dużo. Chyba wystarczy. Chiński makaron. Tak, bardzo dobry. Pasuje akurat do tej potrawy. Bo to takie ciągnie. Próbowaliśmy kiedyś ze spaghetti makaronem. Nie było takie smaczne. Nie, jednak ten makaron jest lepszy. Do tej potrawy akurat ten bardziej smakuje. I teraz do tego muszę dać odrobinę bulionu. Nie chcemy, żeby nam się spaliło. Wszystko wymieszamy. I nie potrzeba, też to dodamy makaronu. Na razie tyle. Wymieszam wszystko dokładnie. Przyduszę temperaturę. I prawie gotowe. Jeszcze chwilkę. Metalową łyżkę wygodniej będzie. Jeszcze dodam odrobinę sosu sojowego. Makaron tak się jakoś nie w jednym miejscu tutaj. Ale wiesz co, troszkę mało jest. Troszkę jest tego makaronu za mało. Jeszcze odrobinę dodam. Nie zaszkodzi. I dodam odrobinę sosu sojowego. I to wszystko, co nam potrzeba. Poddusimy jeszcze dosłownie 2 minutki i będzie gotowe.
Kochani, i na sam koniec troszkę miodu. Miód podkreśli smak. Troszkę słodkości. Super, miód pyszny. I mieszamy. I potrawa gotowa. Jeszcze dodam troszkę pietruszki. I gotowe. To już nawet wyłączam. A na sam koniec troszkę sezamu i troszkę zielonej pietruszki. Kochani, potrawa gotowa. Szybko, pysznie, jednogarkowo. Nie ma dużo pracy. Pyszne jedzonko. I próbujemy. Próbujemy. Jak zawsze ja Można tak zaczynam jak robiliśmy poprzednio z kurczakiem, od krewetki. a teraz z krewetkami sobie zrobiliśmy. Moje ulubione. Próbujemy, kochani. Nasze smaki. Lubimy imbir, lubimy czosnek. Pycha. Coś pysznego, kochani. Polecamy Naprawdę tym, bardzo którzy dobre. lubią owoce morza. No ale tak jak powiedziałam, kurczaka można dać. Oczywiście. Jest pysznie. Wołowinkę. Pierwsza klasa. Smacznego, kochani. Do następnego. Dziękujemy za oglądanie. Pa, pa. Trzymajcie się.